Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jest kilka minut po godzinie 13, a my znajdujemy się w samym sercu Wrocławia. Jesteśmy właśnie w siedzibie Divante, a ze mną dwóch fantastycznych gości, Bartek i Marek. Cześć panowie. Cześć Piotr. Cześć. Cześć wszystkim. W dniu dzisiejszym odwiedzamy Divante i porozmawiamy sobie nieco więcej w naszym cyklu Just Go Inside, gdzie odwiedzamy ciekawe firmy po to, aby przybliżyć Wam, jak wygląda życie, praca właśnie w najciekawszych markach z polskich firm IT. W dniu dzisiejszym jesteśmy z firmą, z którą jesteśmy sami związani już od wielu lat, bo współpracujemy, pomagamy Wam w rekrutacji i chcemy zobaczyć, kto rozwija Divante, kto rozwija globalne rozwiązania e-commerce w tej firmie, bo z tego co wiem, bardzo mocno się rozwijacie i z naszej strony to jest bardzo ciekawe, aby przede wszystkim poznać Was, poznać Waszą historię i przede wszystkim przez Waszą historię opowiedzieć to, jak wygląda kariera w branży e-commerce, z czym to się tak naprawdę je. I myślę, że spędzimy sobie dzisiaj tutaj wspólnie dobrą godzinę na rozmowie z naszymi gośćmi i jest to forma oczywiście live, także serdecznie zapraszam do zadawania wszystkich pytań. Ta transmisja jest live bezpośrednio na YouTubie, a także na naszym Facebooku. Ja sobie będę tutaj cały czas zerkał na to, co będziecie pisać i będę oczywiście odnosił się do tego. A my pewnie będziemy przechodzić przez wiele różnych aspektów, panowie, bo skupimy się trochę na Waszej karierze, jak to się stało, że w ogóle weszliście do branży IT, czemu akurat e-commerce, czemu akurat Divante. No i też w zasadzie jesteście z Divante od wielu lat, bo Ty, Bartku, jak długo jesteś tutaj? 7,5 roku. 7,5 roku. I Ty, Marku? Też bardzo podobnie, też 7,5 roku. Okej. Po 7,5 roku. I dołączyliście mniej więcej, jak Divante było na jakim etapie? Ile osób wtedy liczyła ta firma? Marek troszeczkę wcześniej ode mnie. Parę miesięcy wcześniej, myślę, że około 30-40 osób, nie pamiętam. 30-40 osób. Tak. To jak ja dołączałem, to już było 40 a 50. Także to Rodzinna atmosfera, która towarzyszy tej firmie teraz również, bo jakby ta firma jest znacznie większa w tym momencie, tak? Już 250 osób chyba pracuje tutaj i bardzo ciekawi mnie to przede wszystkim, jak wygląda zmiana pracy w organizacji, która tak mocno się zmienia, tak? Bo można by powiedzieć, że wy nie weszliście do tej samej firmy, którą Divante jest teraz, prawda? Bo wcześniej to była zdecydowanie mniejsza organizacja, teraz to zupełnie inaczej wygląda i jestem ciekaw, jak to wszystko się tutaj zmieniało i my tutaj jesteśmy właśnie zrzeszeni po to, aby odkryć przed Wami tą historię, odkryć przed Wami historię Divante, ale przede wszystkim opowiedzieć ją oczami Bartka i Marka. Także myślę, że będziemy już zaczynać i zacznijmy od tego, Bartku, jak wyglądało w ogóle wejście Twoje w branżę IT? Czy zawsze myślałeś o tym programowaniu, czy to wyszło przypadkiem, bo różnie to bywa? Okej. No w moim przypadku raczej tak dosyć klasycznie, w sensie zawsze marzyłem o tym, żeby zostać programistą, pierwsze jakieś Atari i tak dalej, zawsze myślałem o tym, żeby programować. Natomiast to, że będę programował rzeczy związane z e-commerce, no to oczywiście mi to nie przeszło przez najśmielsze oczekiwania. Ale tak, od samego początku myślałem o karierze takiej programistycznej i już moje pierwsze jakieś zakusy w gimnazjum, bo jestem z rocznika takiego, że jeszcze się załapałem na gimnazjum, no to już jakieś robiłem pierwsze strony internetowe i tak się rozpoczęła przygoda. Okej, tak się rozpoczęła przygoda, czyli jakby klasyczna ścieżka, zawsze wiedziałem, że jestem fokus na branży IT. Jak to wygląda u Ciebie, Marku? Znaczy u mnie było zgoła inaczej niż u Bartka, u mnie było to bardziej pragmatyczne, bo ja nie mam żadnego tła technicznego, nie programowałem za dzieciaka, nie byłem na żadnej uczelni technicznej, tylko studiowałem w ogóle na Uniwersytecie Ekonomicznym, więc to było bardziej takie, no sprawdźmy, co tam będzie w tym IT. Po prostu tak, dołączyłem do IT i tyle. To było na jakimś 4. może roku studiów, więc nasze historie są dosyć różne. Ja jestem z tych takich oportunistów bardziej, którzy po prostu do tego IT dołączyli szukając nowych wyzwań, nowych po prostu rzeczy, okazji. Okej, ale czy to znaczy, że tak naprawdę, bo chciałbym to podrążyć, bo podejrzewam, że wiele osób, które nas słyszy, to też są osoby, które nie tylko jakby myślą o rozwoju kariery stricte w branży e-commerce, ale też osoby, które są gdzieś tam na początku i podejrzewam, że też taka historia jest dla nich ciekawa. I jak to się stało, że akurat Twoja ścieżka wyszła na branżę IT? Czy to było od razu programowanie, czy niekoniecznie? Znaczy, nie, to było tak, że
byłem na jakimś trzecim, czwartym roku studiów może i po prostu szukałem jakiegoś zajęcia, które pozwoli mi łączyć studia i przy okazji zarobić parę stówek tak naprawdę. Nie miałem w ogóle kontaktów w branży IT, znałem 2-3 osoby, które być może coś tam działają w tym obszarze, więc tak się rzuciłem trochę na głęboką wodę. Zrobiłem parę kursów w internecie, wysłałem parę CV-ek i dostałem się do IT. To były też inne czasy, bo to było około 10 lat temu. Okej, rozumiem. Czyli szukałeś swojego miejsca i pomyślałeś, że IT to będzie jakby ta ścieżka i ta droga. A jak to się stało, że weszliście do Divante, Bartku? Ty wyglądasz na człowieka, który sobie bardzo dobrze przed całą karierę zaplanował na wiele lat do przodu. Jak to było, jeżeli chodzi o Divante? Przypadek czy też plan? Raczej plan, natomiast ja w ogóle wszedłem do IT troszeczkę do innego świata, mianowicie do dedykowanego oprogramowania, gdzie tworzyliśmy soft od zera. Natomiast tam czegoś mi brakowało i stwierdziłem, że e-commerce to jest takie miejsce, gdzie musi się dużo dziać, że ma się dużo kontaktu z klientem końcowym, że jest dużo satysfakcji z tego, co się robi i widzi się ten produkt, jak żyje. Więc stwierdziłem, że e-commerce to jest ta ścieżka. Znalazłem wtedy na tamten moment e-commerce house, który wydawał mi się numerem 1 w Polsce i tak dołączyłem do Divante. Okej. E-commerce house to jest, podejrzewam, jedno z wielu określeń, które można przypisać do Divante. Ja jak też robiłem research na wasz temat, no to przede wszystkim widzę, że już w tym momencie pozycjonujecie się jako twórcy globalnych rozwiązań e-commerce. W ten sposób można o was mówić, czy jak wy siebie przedstawiacie? Nie wiem, czy to Marek chcesz? Możesz zacząć. Myślę, że jak najbardziej można tak nas nazwać. My zajmujemy się wszystkim dookoła e-commerce tak naprawdę, czyli nie stricte platforma e-commerce'owa sama w sobie, ale to, co dzieje się dookoła e-commerce'u. Także my możemy siebie nazwać e-commerce software house'em, e-commerce house'em, natomiast na pewno jesteśmy software house'em, który jest skupiony na działaniach wokół e-commerce. Okej, skupione na działaniach stricte wokół e-commerce'u i tak naprawdę tych e-commerce'ów już pewnie sporo udało wam się zrobić i jestem też ciekaw, jak w kontekście COVID-u i pandemii, jak to wpłynęło na zainteresowanie e-commerce'ami, Marku. Czy zauważyliście tutaj w Divante taki motyw, że rzeczywiście firmy offline przenosiły się do online? Czy na początku epidemii był taki okres niepewności, że te firmy zastanawiały się, czy będą miały na to środki, czy to jest dobry pomysł. Niektórzy nasi obecni klienci też mieli takie przemyślenia, ale to dosyć szybko się zmieniło i no, nie trzeba było długo, żeby te firmy sobie uświadomiły to, że nie będąc online w takich sytuacjach jak podczas pandemii, to mogą bardzo dużo stracić, tak? Więc to zainteresowanie raczej wzrosło i po takim lekkim wyhamowaniu na początku, teraz znowu wróciliśmy na takie tory, w których no to wszystko się bardzo szybko toczy, jest bardzo dużo zainteresowania. Okej, jest dużo zainteresowania, wszystko się mocno toczy i z pewnością wiele osób ma wiele pytań odnośnie tego, jak to wygląda w praktyce, jak można połączyć pracę nad tyloma projektami na raz i jak to wszystko wygląda od środka, więc będziemy sobie, tak wiecie panowie, powoli schodzić w te technikalia i w te wszystkie szczegóły i arkana pracy w Divante. A ja teraz chcę podziękować, bo jest już nas ponad 100 osób na live, także śmiało zadawajcie jakie pytania chcecie do chłopaków. My jesteśmy tutaj przede wszystkim dla was i przede wszystkim, żeby przed wami odkryć to, jak wygląda kariera w branży e-commerce, jak wygląda też kariera w Divante i jak to wygląda przede wszystkim z waszej perspektywy, panowie. No właśnie, te 7 lat. Szybko zleciało, Bartku, tobie. Jak byś je ocenił? Jak 7 dni. Jak 7 dni, jak 7 dni, okej. Tak. Okay. Czyli ten 7 rok teraz już bardziej jak taka niedziela? Tak, czas bardzo szybko leci, zwłaszcza w e-commerce, który się bardzo dynamicznie rozwija, więc ja nie wiem, kiedy minęło te 7 lat. W branży się zmieniło bardzo dużo do pierwszego roku, jak dołączyłem do Divante. Dzisiaj ten e-commerce, świat e-commerce wygląda zupełnie inaczej. No właśnie. Pewnie właśnie dzięki temu. I to jest dla mnie ciekawe, bo kiedyś e-commerce się kojarzył zupełnie z czymś innym, prawda? Tylko z Magento pewnie, prawda? I z niczym więcej, albo przede wszystkim z tym, a... Kiedyś jak ktoś myślał Magento e-commerce, na jakimś silniku, no, pewnie Magento, tak? To był taki numer 1 w ogóle na rynku. Zasadniczo można powiedzieć, już monopolista się troszeczkę taki zrobił na pewnym poziomie. No właśnie, a teraz jest inaczej. I czym jest e-commerce, branża e-commerce teraz?
No przede wszystkim mamy bardzo dużo już usług, serwisów zewnętrznych, które występują w tym ekosystemie e-commerce'owym, no i platform e-commerce'owych. To już nie jest dzisiaj taka sytuacja jak przed 7 laty, że każdy myślał o Magento jako jeden najlepsze rozwiązanie e-commerce'owe dla wdrożenia dla firmy. Jest tych rozwiązań bardzo dużo, są to rozwiązania on-premise, tak jak Magento, są rozwiązania też już takie stosowe, czyli mamy e-commerce jako usługę dostępną, który zupełnie inaczej się już podchodzi do procesu developmentu takiej platformy i w ogóle do całego wdrożenia. Okej, bo wy panowie jesteście na stanowisku engineering dyrektorów, więc z zupełnie innej perspektywy patrzycie teraz pewnie na rzeczy, ale de facto zaczynaliście od jakiego stanowiska tutaj, Marku? Jak to wyglądało u ciebie? Ja byłem frontend deweloperem i to moje stanowisko się zmieniało tak dosyć organicznie przez te 7 lat. Po prostu kiedy zaczynałem Divante, to było nas 3, po prostu osób z taką specjalizacją jak ja. Tylko 3 osoby. Tak, tylko 3 osoby i to dosyć szybko zaczęło rosnąć i jak to rosło, no to po prostu mi przybywało obowiązków. Nie wiem, czy po prostu byłem Coraz mało. mniej kodu. Tak, coraz mniej kodu, coraz więcej takich rzeczy administracyjnych, rekrutacja, sprzedaż, zarządzanie po prostu zespołem, przydział do projektów, tego typu rzeczy i z czasem tego kodowania było coraz mniej. Zastanawiałem się właśnie wczoraj, kiedy ostatnio tak naprawdę kodowałem. No to już na pewno ponad 2 lata temu. Ponad 2 lata temu, wow. Oprócz jakichś tam pojedynczych prób gdzieś po godzinach, to powiedzmy w pracy ostatnio ponad 2 lata temu. Okej, ciekawe. A u ciebie jak to wyglądało? Bardzo podobnie jak u Marka, ja zaczynałem jako backend developer w jednym z naszych projektów takich flagowych e-commerce'owych. No oczywiście w ramach projektu rozwijałem się jako standard senior backend developer, później zostałem liderem tego projektu, a potem już objąłem stanowisko też takiego technology lidera odpowiedzialnego za technologię Magento i już tak się ta kariera dalej potoczyła. Okej, od jakiego czasu nie kodujesz w takim razie? Myślę, że to też jest takie około 2-3 lata. Natomiast staram się być cały czas z trendami aktualnym i staram się znaleźć ten czas nawet w pracy po to, żeby troszeczkę pokodować, czy to z kolegami z pracy, czy po prostu samemu w ramach... Czyli jakby na zajawie po prostu. Dokładnie tak. Okej, dobra, bardzo ciekawe. A zastanawiam się i pewnie wiele osób, które nas ogląda też o tym myśli, mianowicie e-commerce i tempo, w jakim są te wszystkie zmiany na rynku i w tej waszej branży. Jak to wpływa na Divante? Jak wy sobie z tym radzicie? Jak bardzo wy musicie się dostosowywać do tych zmian, które są na rynku? Znaczy, też nie wiem, o którą perspektywę chciałbyś zapytać, o taką naszą organizacyjną, jak nasza organizacja się do tych zmian dostosowuje, czy... Bardziej może też o jakby tą technologiczną może. Okej. No, to jest bardzo duże wyzwanie, dlatego że te nowe na przykład platformy e-commerce'owe sprawiają, że jest zupełnie inne podejście do developmentu. Prosty przykład Magento, mamy stos taki technologiczny oparty na języku PHP, a kolejna platforma, z którą od jakiegoś czasu już obcujemy, Commerce Tools, jest to stosowa platforma, która już jest oparta na zupełnie innym stosie technologicznym, na Node.jsie, JavaScriptie, serverlessowe technologie, cloud i tak dalej, więc zupełnie inne wyzwania. Okay, czyli tak naprawdę osoby, które dołączają do Was i są gdzieś tam na środku, na początku swojej ścieżki, czy też już są jakby programistą, one jakby cały czas muszą uczyć się tych nowych rzeczy. Tak, zgadza się. I zastanawiam się, bo poruszyliśmy tą pierwszą część, czyli jakby tą część technologiczną, a Marko, jakbyś powiedział o tej części organizacyjnej tutaj, z perspektywy tych 7 lat, jak wy musieliście się zmieniać? Jak to ty obserwujesz z boku? Znaczy, na pewno bardzo dużo rzeczy się zmieniało w Divante. Było dużo różnych prób, żeby tą firmę zorganizować na różny sposób. Niektóre udane, niektóre nie. Więc na pewno to, co jest dla mnie ciekawe, to jest to, że kiedy tu przychodziłem, to tak naprawdę każdy był deweloperem, testerem, PM-em czy kimś. W sensie wiele osób pełniło wiele funkcji. Tak, to chcesz przez to powiedzieć, tak? Tak, to też. I też było po prostu, były same techniczne osoby tak naprawdę w firmie. No, pomijając oczywiście administrację czy tego typu działy. Teraz to się dosyć mocno rozrosło. Mamy na tyle duże zespoły, na tyle dużo projektów, że po prostu musimy nieco bardziej struktury budować, więcej działów, więcej
prostu stanowisk takich administracyjnych. Właśnie przed chwilą też rozmawialiśmy przed live'em z Olą Kielczową, którą tutaj oczywiście pozdrawiamy i też była taka wymiana zdań, że w zasadzie wy dołączyliście panowie przed Olą, prawda? Która też opiekuje się tutaj HR-em w Divante. Chwilę przed w zasadzie, a teraz już jakby właśnie ta część HR Legal, no to liczy kilkanaście osób, więc no wiadomo, jakby jak już ta struktura się rozwija, to też to wszystko inaczej wygląda i my teraz też jesteśmy tutaj u was we Wrocławiu i niewiele jest osób na korytarzach ze względu na to, że mamy tą pracę zdalną, ale domyślam się, że też te miejsca tutaj normalnie tętnią życiem. I właśnie, jak to wygląda z waszej perspektywy, bo 7 lat to jest kupa czasu, prawda? I to jest właśnie takie pytanie, jakie wy przed sobą stawiacie wyzwania? Jak wy widzicie swoją karierę? Bo to nie jest popularne, prawda? Aby być 7 lat w jednym miejscu i tym bardziej jest to interesujące, myślę, dla osób, które nas oglądają. Co was tutaj najbardziej trzyma i co was przekonuje za tym, że to jest ten projekt, w który wy tak mocno wierzycie, że jesteście z nim już od 7 lat? No na pewno z Markiem ponadprzeciętną się wybijamy, jeżeli chodzi o czas w jednej firmie, staż w jednej firmie w IT. Tak. Ale to jakby też pokazuje znowu to, jak e-commerce mocno się rozwija, to, że przez tak długi okres czasu nadal jesteśmy w stanie znaleźć coś, co jest dla nas interesujące, co nas rozwija i co możemy dalej robić, żeby po prostu rozwijać naszą ścieżkę kariery. Na przykład jeżeli chodzi o mnie, no ja przeszedłem przez kilka platform e-commerce'owych swoją ścieżkę kariery, przez Magento, następnie przez platformę Shopware, dzisiaj jest to Commerce Tools, w międzyczasie też epizody z innymi platformami e-commerce'owymi, więc jakby cały czas jest co robić. Cały czas jest co robić i zastanawiam się nad tym, jak bardzo wybredni już też jesteście w pewnym sensie jako organizacja pod kątem tych projektów, bo mówicie o globalnych rozwiązaniach i podejrzewam, że z czasem tak naprawdę łapiecie się coraz większych projektów i chciałbym też z perspektywy osób, które nas słuchają, które są na różnym stopniu zaawansowania, żeby może poznali, za jakie projekty wy się zabieracie, jak duże są to rzeczy. Czy generalnie skala jest różna od drobnych projektów, w których pracuje, nie wiem, 2-3 deweloperów, po takie, w których pracuje kilkunastu deweloperów. Też mocno zmieniliśmy rynki, z którymi współpracujemy w ostatnich latach, bo początkowo Divante pracowało wyłącznie z polskimi klientami. W ostatnich latach dosyć mocno się przesuwa nam ten udział klientów zagranicznych. Mamy klientów głównie z zachodniej Europy, ze Stanów, Kanady, z takich krajów, więc to są duże firmy, czasami no, takie brandy światowe, o których wszyscy słyszą. Więc Możemy tak. o nich mówić? Możecie się pochwalić kimś? Paroma nazwami tutaj, przed nami? Na przykład u mnie w dziale współpracujemy z SAP-em, który jest dużą firmą IT. Robimy dla nich bardzo duży projekt już od 2,5 roku. Tak naprawdę to jest częściowo open source'owy projekt. Pomagamy im po prostu budować produkt tak naprawdę, więc to jest taka współpraca, nie tylko wdrożenie czegoś, tylko bardziej budowa narzędzia wspólnymi siłami. Tak. No właśnie, do tego zaraz też przejdziemy, do tego, jak wy się komunikujecie trochę bardziej z klientem, czy też, bo wspomnieliście parę razy o open source i pytanie takie, czemu jesteście open source? Znaczy, to nie jest tak, że jesteśmy open source do końca, ale open source stanowi na pewno taką ważną część naszej działalności, zwłaszcza w ostatnich latach. To jest na pewno ciekawe dla programistów, bo open source pozwala tak trochę zaistnieć w tej społeczności, zrobić coś nie tylko dla siebie, nie tylko dla klientów, ale też po prostu dla społeczności. Akurat w Divante to bardzo fajnie zagrało. Nie wiem, ile lat temu zaczęliśmy tworzyć Storefronta. 4? 3, 4? No, nie pamiętam. 4 lata już. Coś koło tego. To jest taki nasz... Ciekawa historia z tym jest związana, prawda? Że jakby projekt tutaj rozwijany wewnętrznie, tak w takim organiczny sposób, nagle super się rozrósł i tak naprawdę zyskał globalną renomę. Tak, to prawda. I to jest nie tylko fajnie, że rozwija się produkt, ale to też ma dużo pozytywów dla Divante, bo po prostu zrobiło się nas trochę głośniej. Klienci też zwracają uwagę na to, co robimy oprócz samych projektów. Dzięki temu, że tworzyliśmy tego Storefronta, no to byliśmy na różnych konferencjach. Różni klienci nas usłyszeli,
nawet SAP jest świetnym przykładem, bo tak naprawdę robimy dla nich coś bardzo podobnego do ViewStorefronta, tylko dedykowanego ich platformie. Okay. Więc oni usłyszeli o tym, że pracujemy z open source'em, że robimy ViewStorefronta i doszli do wniosku, że będziemy świetnym partnerem do zrobienia czegoś podobnego, tylko w trochę nieco innej technologii. Bo tak się zastanawiam sobie, prawda? Open source w zasadzie w ostatnimi czasy wręcz można uznać za pewien buzzword. Zastanawiam się, jakie są może plusy, ale też minusy pracy z open source'em. Z waszej perspektywy, Bartku. Moja perspektywa troszeczkę jest inna, bo ja patrzę pod kątem platform e-commerce'owych, które wdrażamy dla klientów i mamy właśnie open source'owe platformy, takie jaką jest Magento i Shopware, i mamy też platformy SaaS-owe, które w istocie nie są rozwiązaniami open source'owymi. I na początku wszyscy się zachwycali tym open source'em, że to jest software, za który nie trzeba w istocie rzeczy zapłacić na początku, tak? Możemy go wziąć z community, zacząć korzystać, wdrażać dla firm, tak? Natomiast po jakimś czasie to też pokazuje, że ten open source musi być jednak rozwijany, utrzymywany przez te firmy i że jednak ten koszt gdzieś tam jest. I dzisiaj platformy SaaS-owe, które wychodzą, ten koszt jest na przykład rozłożony w czasie w subskrypcyjnym modelu płatności, tak? Więc jest zupełnie inna praca z taką platformą open source'ową, gdzie w pewnym momencie my zostajemy na przykład mocno zdedykowanym oprogramowaniem, bo przez lata je zmodyfikowaliśmy w taki bardzo mocny sposób, ingerując w ten core. Więc ja patrzę z takiej perspektywy wdrożeniowej na open source. A tutaj Marek i właśnie przy produkcie takim jak ViewStorefront, czy inne produkty jak OpenReality, które też powstały w Divante jako open source, no to jest zupełnie inna perspektywa. Tak, ja myślę, że to jest przede wszystkim świetne dla tych osób, które to tworzą, bo dla nich to jest ciekawe wyzwanie. Na pewno wymaga to od nich dużych umiejętności i pozwala nauczyć się wielu ciekawych rzeczy przy tym, bo to jednak tworząc taką aplikację trzeba mocno zwrócić uwagę na to, jak ona się skaluje, to czy ona jest niezawodna. No i to jest zupełnie inne tempo pracy, inny nacisk jest kładziony na po prostu inne aspekty, bardziej na jakość niż na prędkość czasami. Tak jak mówiłem, z SAP-em pracujemy 2,5 roku i jeszcze ta współpraca długo potrwa. Po prostu rozwijamy to tak, żeby to było dobre, a nie żeby po prostu zrobić. Więc to jest na pewno ciekawe dla deweloperów, tak? Bo mogą się wtedy skupić. Jeżeli mogę, Marek, jeszcze jest jedno ważna rzecz związana z open source'em, dlatego jeżeli już mamy platformy takie jak Shopware i Magento, my staramy się być bardzo blisko tych rozwiązań, kontrybuować je właśnie w open source'ie, bo to daje dużą szansę do tego, żeby nasi specjaliści poznali najlepsze standardy, najbardziej jakieś rygorystyczne zasady współtworzenia tych platform, oczywiście współtworząc ją z twórcami tych rozwiązań. Więc to też jest okazja dla naszych specjalistów do tego, żeby byli blisko z twórcami i nawet wypracowywali z nimi jakieś rozwiązania wspólnie. Dzięki. Pojawiają się tutaj pierwsze pytania i od Kamila do Daniela. Daniel się pyta o kwestię jakby onboardingu i też pracy zdalnej i do tego pewnie zaraz przejdziemy, ale jest jeszcze pytanie odnośnie tego open source'u. Na którym z tych open source'ów dla Was się najlepiej pracuje? Który z Was ma naprawdę najfajniejszą renomę z Waszej perspektywy, w którego warto jest inwestować? Znaczy, jeżeli chodzi o rozwiązania e-commerce'owe, nie wiem, czy mieliście okazję już się rozeznać w tych platformach, my staramy się dobierać platformy tak, żeby one docierały do różnych segmentów klientów. Tam wcześniej też o to zapytałeś, do których my klientów staramy się trafiać, do tych dużych czy do małych. My staramy się dobrać platformy tak, żeby one właśnie mogły pokryć i mniejsze, jakieś mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa, jak i te średnie, wielkie enterprise przedsiębiorstwa. Na przykład Shopware platforma, raczej będziemy ją rekomendowali do mniejszych przedsięwzięć, Shopware do większych, Commerce Tools też do większych, tak? Więc to wszystko zależy od tego, jaki mamy projekt, jakie przedsięwzięcie, która platforma będzie pasowała pod kątem wymagań funkcjonalnych, jak i też jakichś pozafunkcjonalnych. Okej, czyli taka klasyczna odpowiedź, to zależy, ale to dobrze, bo to świadczy o tym też, że jesteście bardzo elastyczni, tak, że nie jesteście jakby brandem, który klepie tylko w jednym, tylko tworzycie też jakby bardzo dedykowane rozwiązanie pod klienta. Dla nas jest bardzo istotne, żebyśmy przed klientem byli jako firma, która jest agnostyczna w stosunku do platform e-commerce'owych czy też innych, bo poza e-commerce'em również w innych praktykach rozwijamy rozwiązania PIM-owe. Natomiast jeżeli mówimy o e-commerce, to jest bardzo istotne to, żebyśmy naszemu klientowi spośród kilku platform e-commerce'owych mogli doradzić, która jest dla niego najlepsza. No właśnie, to w sumie też
podejrzewam, wymaga myślenia od Was całkiem sporego pod tym kątem, że rzeczywiście, jeżeli jesteście agnostycznie pod kątem platform, więc jakby staracie się to do rozwiązania dopasować i podejrzewam, że też ludzie, którzy u Was współpracują, którzy pracują w Divante czy dla Divante, muszą wykazać się też nieco większym wachlarzem umiejętności i zastanawiam się właśnie, co jest istotne w rekrutacji do Was na, powiedzmy, stanowiska osób, które, mówimy tutaj szeroko o osobach, które programują, które jakby siedzą przy e-commerce'ach. Na jakie aspekty zwracacie często uwagę, które może nie są aż tak oczywiste, na przykład w typowym Software Hubsie? Dla mnie istotne jest, żeby znaleźć dobrego software engineera, który zna i rozumie zasady programowania. Nie musi to być deweloper, programista konkretnej platformy, bo dzisiaj tych platform jest tak dużo, jak założyłeś, że trudno jest... Nie ma sensu się aż tak specjalizować i zamykać. Można się wyspecjalizować już w pewnym jakimś momencie. Natomiast tak samo ze względu na to my staramy się naszym ludziom umożliwić stawianie drugiej nogi w drugiej technologii, czyli na przykład ma wiodącą technologię Magento i my dbamy o to, żeby w trakcie robienia, tworzenia projektów na tej technologii Magento ta osoba również miała możliwość powoli, kroczek po kroczku poznawać drugą technologię, tak żeby mogła właśnie na przykład w przyszłości przeskoczyć na kolejną technologię. Okej. A tak się zastanawiam i mam, Marku, też do Ciebie takie pytanie odnośnie kwestii może skilli nietechnicznych, które czy według Was są istotne obecnie, jeżeli patrzycie na osoby, które do Was dołączają? Jeżeli tak, to na co zwracacie uwagę? Czy to oczywiście zależy od tego, na jakim stanowisku jest dana osoba, bo inne rzeczy są wymagane od dewelopera, inne od team lidera czy architekta, ale oczywiście zwracam na to uwagę. Myślę, że w e-commerce jest to szczególnie istotne, bo trzeba jednak potrafić zrozumieć klienta, jego biznes, to co on chce osiągnąć, no bo to dosyć mocno ułatwia potem pracę w projekcie, tak? Jeżeli te skille miękkie są na niższym poziomie, potrafi to doprowadzić do wielu jakichś dziwnych sytuacji, więc komunikacja, organizacja pracy, biznesowa wiedza też, to jest coś, na co coraz bardziej zwracamy uwagę i co jest istotne. Okej, a właśnie jakbyś mógł trochę więcej powiedzieć o tym, kto dajmy sytuację pod tytułem takim, że brand X przychodzi do Was, aby stworzyć platformę e-commerce i ile z tych punktów styku ze strony Divante z klientem, czy jak duża część teamu musi mieć z nim kontakt, żeby rzeczywiście ten projekt przebiegł sprawnie z Waszej perspektywy, bo myślę, że to jest też ciekawe i podejrzewam, że każdy brand, który robi e-commerce, czy też robi rozwiązania w internecie, ma na to inny sposób. Ja jestem ciekawy, jaki Wy macie na to patent. My na pewno wierzymy w to, żeby udał się projekt z sukcesem, żeby klient był zadowolony z tego, co dowozimy, cały zespół musi blisko pracować klienta. Oczywiście ze względu na etap projektu te role, które współpracują z klientem, się zmieniają i tak na takim wczesnym etapie sprzedaży jest to zazwyczaj analityk, architekt, biznes konsultant. Ktoś, kto rozumie biznes. Tak. Koledzy z UX, UI, którzy pewne rzeczy projektują, benchmarkują i tak dalej. Natomiast już w etapie projektowym, jeżeli mówimy o zespole, my nie odcinamy zespołu od klienta. Zespół staramy się zawsze mieć blisko klienta, tak żeby zespół też czuł te potrzeby klienta, te wymagania biznesowe, żeby nie były suchym zapisem w dokumentacji, ale taką żywą potrzebą, żeby też nasz zespół uczestniczył w współtworzeniu tego sukcesu naszego klienta, tak? Bo wtedy też satysfakcja zespołu jest zupełnie inna z tego, co dowiozą na końcu. Okej, bo myślałem pod tym kątem, że w sytuacji, gdy osoby są ekstrawertykami, to podejrzewam, że jest to dla nich ciekawe, ale dla introwertyków może być to krępujące, czy to jest tak, że wtedy po prostu jest ta osoba, która jakby wtedy nie stawia się wtedy do tego kontaktu z klientem, bo pewnie każdy jest różny i jestem ciekaw, jak to, żeby być w kontakcie z klientem, koresponduje z tym, że osoby mają różną śmiałość do tego. Takie osoby również oczywiście mamy u nas w firmie, no bo programiści bardzo często są też te introwertykami i potrzebują troszeczkę spokoju, skupienia się i nie chcą mieć takiego bliskiego kontaktu z klientem.
Nie jest to jakieś dla nas bardzo problematyczne, bo to też nie jest obligatoryjne, że jak mówimy sobie, że chcemy być otwarci przed klientem, że to musi być tak wyglądać w każdym projekcie. To jest bardzo takie indywidualne, zależy od projektu, zależy od zespołu, kto w nim jest i zawsze można to po prostu. Okej, dobrze. Ja wrócę tutaj do pytań, które padają i na YouTubie. Kolega Maciej zadał pytanie do przyjaciół z Divante, czy macie pomysły na jakieś nowe produkty open source'owe, czy coś dzieje się nowego, czy możecie o czymś mówić już teraz, czy jeszcze nie? Możesz powiedzieć pomidor, słuchaj, nie? Pomidor, ale Pomidor. jedna z takich ciekawostek, ostatnio braliśmy udział w hackatonie zorganizowanym przez Mach Alliance, czyli takiego stowarzyszenia stworzonego wokół platformy Commerce Toolsa i powstał taki projekt, no, który dzisiaj też jest open source'em. Tak naprawdę możemy go upublicznić, każdy może wejść i zobaczyć. Może z tego powstanie jakiś większy produkt open source'owy, także zachęcam do śledzenia. Okej, czyli między wierszami dało się wyczytać, że coś się tutaj dzieje, moi drodzy, także myślę, że warto śledzić. Wobec tego wróćmy jeszcze do tematu związanego z tempem w branży IT. To tempo w branży IT wiadomo, że jest duże, prawda? Potrzeby klientów są duże, potrzeby na projekty są bardzo duże, potrzeby biznesu są duże, no i właśnie jaki to jest z presją. Jak wygląda to tutaj, tak? Czy Divante to jest work-life balance, czy jak to jest z Waszej perspektywy? Myślę, że na pewno staramy się o to dbać, żeby to był work-life balance jak najbardziej zachowany. Raczej unikamy nadgodzin, oczywiście one się czasem zdarzają w niektórych sytuacjach. Jak wszędzie pewnie. Tak, ale też staramy się jednak zdejmować presję z programistów i z osób w projekcie. Raczej za taki bezpośredni kontakt z klientem czy z osobami decyzyjnymi, jeżeli coś się źle dzieje, no to są odpowiedzialne inne osoby, tak? To raczej już nie wiem, projekt manager czy właśnie dyrektor jakiś albo head nawet działu, więc staramy się tą presję jak najbardziej zdejmować. 250-osobowa firma, ilu ma projekt manager? Nie mam pojęcia. Trudno zliczyć? Trudno zliczyć, trudno. A jakbyście strzelali? Później sprawdzimy. Mamy project managera średnio na przykład na zespoły 4, 5, 6 osobowe, więc to... Okej, czyli można powiedzieć, że około 20-30 możecie ich mieć. Okej, wow, nieźle. Okej, a jakbyście powiedzieli tak, projekt, przy którym współpracuje obecnie najwięcej osób, ile osób jest zaangażowanych w taki projekt? A myślę, że ty masz, Marek, Myślę, że to będzie u mnie. Nie wiem dokładnie. Masz najcięższe projekty, Marku? Czy to nie są moje projekty, na szczęście. Ale powiedzmy, że biorę w nich jakiś udział. Największy projekt chyba, jaki teraz realizujemy, to jest właśnie dla klienta ze Stanów, z Kalifornii i tam mamy kilkanaście osób. Są to głównie deweloperzy, frontend deweloperzy konkretnie, ale też testerzy, projekt managerzy, architekci, więc to jest taki dosyć rozbudowany zespół. Okej, i jak to wygląda dalej? Tworzycie to rozwiązanie i później domyślam się, że też ta współpraca trwa w dalszym ciągu, tak? Bo tu... Tak, to jest akurat taki przypadek, że to jest dosyć znany klient z branży fashion, więc on ma wiele swoich brandów. Więc zaczynamy od jednego, potem będzie kolejny i tak. Coś w stylu Zalando, jakiś duży e-commerce, jakiś duży sklep. Rozumiem, nieźle, super. A jakie są największe wymagania klientów, tych dużych, globalnych, które Wam stawiają? Czy jest coś takiego, co jest takim, wiecie, największym, co jest dużym challenge'em po prostu w sytuacji, gdy trzeba dowieść naprawdę projekt duży dla wielkiego klienta? Jak z Waszej perspektywy to wygląda? Bo pewnie inne są challenge po stronie klienta, a pewnie trochę inne są po Waszej stronie. Czy z reguły największym problemem chyba jest czas. To jest coś, co wszystko determinuje, więc no, duzi klienci mają krótkie terminy, taka jest prawda, więc to budzi, to jest wyzwanie dla nas, żeby zbudować zespół, który będzie w stanie sprawnie ten projekt dowieść i właśnie w założonym terminie i budżecie. Więc to jest pewnie największe wyzwanie. Teraz jest taki okres, że wszyscy chcą zdążyć przed świętami
przed Okej. okresem grudniowym. Zawsze Wszystkie jest terminy jakiś są- okres. że- Okej, zawsze ktoś chce przez czymś zdążyć, Tak, nawet tak. jeżeli jest 4 marca w zasadzie, tak? To już myślimy o tym, żeby zdążyć przed świętami. Bardzo ciekawa perspektywa, muszę przyznać, ale zastanawiam się nad jedną rzeczą, tylko tutaj cały czas pojawiają mi się różne ciekawe pytania i właśnie do jednego z nich przejdę. Pytanie od widza z YouTube'a, wielkie dzięki za nie. Czy jeżeli jestem seniorem w innych technologiach, ale chcę przeskoczyć na e-commerce lub frontend, bo JS jest modny, to czy wspieracie takie migracje? Jak najbardziej. Dlatego też o tym wspomniałem, że szukamy właśnie dobrych specjalistów, nie konkretnie deweloperów e-commerce'owych w jednej czy drugiej technologii. Szukamy dobrych specjalistów, którzy mogą do nas przyjść i zacząć przygodę z e-commerce'em. Wow, okej, czyli tak naprawdę nie zamykacie się i jakby ta migracja jest lekka? Jak to, na czym to... Ona jest znacznie lżejsza tak, w przypadku platform SaaS-owych, takich jak jest na przykład Commerce Tools, w porównaniu do Magento. Magento jest to monolityczna architektura, która ma jednak barierę wejścia troszeczkę większą, więc ten okres poznawczy jest dłuższy. Jeżeli mówimy o platformie Commerce Tools, tam tak naprawdę używamy tylko API, więc musimy poznać API, ewentualnie funkcjonalności w Okej, już środku. można działać. I my nie dewelopujemy w środku tej platformy, nie musimy poznawać wszystkich konceptów w środku, jak powstała ta platforma, my tylko konsumujemy API tego silnika e-commerce'owego i możemy obudowywać tą platformę e-commerce'ową za pomocą naszych narzędzi, czy to będzie w języku PHP, czy w języku JavaScript, w Node.jsie. Wszystko zależy od nas. Nie jesteśmy związani żadnymi ograniczeniami związanymi z platformą e-commerce'ową, więc znacznie łatwiej jest takiej osobie wejść i zacząć dewelopować właśnie jak tutaj, wspomniałem za pomocą JavaScript. Uczestniczycie w procesach rekrutacji? Tak. Uczestniczycie. Świetnie. To teraz podrążymy właśnie wątki związane z rekrutacją i powiedziałeś, Bartku, takie mądre zdanie, że nie potrzebujecie jakby, w sensie nie zamykacie się na konkretnych specjalistów, tylko jakby potrzebujecie przede wszystkim dobrych inżynierów. I jaka jest wasza definicja dobrego specjalisty, Marku? Na co ty Czy patrzysz swoim ja, okiem? ja akurat, Bartek jest bardziej backendowy, jestem bardziej frontendowy i ja mam większą styczność z inżynierami czy Z rekrutacjami bardziej... Tak, bardziej nastawiony na JS-a generalnie. My jako firma pracujemy z frameworkami, bo teraz to jest taki trend, to po prostu przyspiesza pracę i głównie pracujemy z Vue.js-em i Angularem, ale dla nas podczas rekrutacji bardziej istotne jest to, żeby ta osoba znała sam JS, samą tą podstawę, jak to działa under the hood tak naprawdę, bo jeżeli ma takie solidne podstawy, jest w stanie bardzo szybko przyswoić dowolny framework i szybko się wdrożyć w pracę, więc to jest dla nas istotne. Istotne jest oczywiście też to, żeby było widać zaangażowanie w tej osobie. Oczywiście to nie jest jakby standard, ale trafiają się po prostu osoby, które zasiedziały się w jakiejś technologii. Właśnie, czasami tak tak, bywa, nie mają chęci na zmianę i to jest największy bloker. A jeżeli ktoś chce faktycznie się przebranżowić, zmienić trochę dziedzinę, nie wiem, był backendowcem, chce być frontend deweloperem, robić JS-a czy tam Node'a, no to nie jest problem, wystarczy, że chce to zrobić, tak? I to nam czasem wystarcza. Okej, a w takim razie, bo tak sobie myślę, jeszcze jakbyśmy weszli trochę głębiej, jak wygląda proces rekrutacji w Divante? W sensie, jakie są etapy? Ja myślę, że w Divante bardzo proste są te etapy, nie Tak, mamy bardzo upraszczacie. zdecydowanych. Skróciliśmy ostatnio. Zależy wam na czasie, więc jakby upraszczacie nawet samą rekrutację. Jak to wygląda w takim razie? Czy na pewno tutaj dział HR mógłby więcej powiedzieć, ale Tak, początkowo to wiadomo, z reguły jest to kontakt z kandydatami. Oczywiście mam też ogłoszenia na różnych portalach internetowych, więc to jest pierwsze źródło spływu. Drugie to jest po prostu bezpośredni kontakt naszych sourcerów z działu HR. No i tak naprawdę po takim pierwszym screeningu, kiedy poznamy kandydata wstępnie, po prostu wypytamy go o jakieś podstawowe informacje. Jeżeli taka osoba wydaje nam się interesująca, to po prostu umawiamy rozmowę. Z reguły to jest jedna rozmowa, godzina, półtorej, dwie, w zależności po prostu od stanowiska.
i już po jednej rozmowie często podejmujemy decyzję. Okay, rozmowa, dobrze, a to jest rozmowa powiedzmy przy tablicy, to jest jakiś case, zadanie, coś, jakieś To jest podchwytliwe pytania? rozmowa, w której bierze udział po prostu osoba z HR-u, konsultant techniczny. Tak naprawdę co konsultant to trochę inne podejście, każdy ma swoje sposoby na to, więc też nie chcę zdradzać, jak to wygląda dokładnie. Każdy ma swoje podejście. Tak, mieliśmy wcześniej zadania rekrutacyjne, ale teraz jakby ze względu na czas po prostu Właśnie my też z takich zauważamy właśnie, jak rekrutujemy, że jakby coraz częściej jakby mówi się właśnie o tym, że po prostu no, programiści, jeżeli już szukają pracy, no to jakby są dostępni przez naprawdę niewielkie okienko na rynku i często po prostu nawet nie mają tlenu na wykonanie zadania, prawda? Dokładnie. Więc człowiek pewnie z perspektywy tylu lat doświadczenia, co wy, pewnie się dziwi temu, bo kiedyś to wyglądało zupełnie inaczej, prawda? I kiedyś to człowiek nawet miał kilka zadań do rozwiązania, żeby się dostać do jednej firmy, a teraz to wygląda zgoła inaczej, więc właśnie czyli nawet bez zadania, jeżeli jesteście dobrzy, jeżeli chcecie poznać świat e-commerce, no to naprawdę w bardzo lekki sposób możecie zacząć tą przygodę z Divante i myślę, że to jest warte do tego, aby to podkreślić i żeby to wybrzmiało. A ja wracam do pytania od naszych widzów. Jest bardzo ciekawe pytanie. I teraz tak, tu się po prostu pojawiło kolejne, natomiast jest pytanie o najbardziej... Daniel zapytał się, jaki był wasz najbardziej nietypowy projekt, w którym potrzeba było zastosować nieszablonowe podejście? Bartek się uśmiecha, przekręca oczami, więc na pewno już mam wiele koncepcji w głowie do przedstawienia. Zastanawiam się, który projekt po prostu. Który taki nie był. Który taki nie był. Trzeba sobie powiedzieć, że w Divante większość projektów jest bardzo wymagających. Raczej to są większe projekty, które wymagają nieszablonowego podejścia. Czy to architekturalnego ze względu na przykład na wysoką wydajność, czy jeżeli chodzi... Zdefiniuj wysoką wydajność. Na przykład, żeby e-commerce był zdolny do obsługi piku sprzedażowego w nadchodzące święta. I ten pik może wynieść... Setki procent. Nasi klienci w setkach procent często notują piki. I to jest jakby powiedzmy setki procent wzrostu w ruchu, w zakupach, tak? Czyli jakby... Każdy praktycznie parametr. Okej, każdy parametr, czyli tak jak są setki tysięcy zakupów, to mogą być nagle dziesiątki tysięcy zakupów po prostu jednego dnia, tak? Dokładnie tak. Mieliśmy w historii kilka ciekawych przypadków takich pików, które były bardzo wyzywające. Te najbardziej... Opowiedz. Może najbardziej jest taki, ale sam case. Nie, może bez wchodzenia w szczegółów, ale najbardziej są zaskakujące wtedy, kiedy my nic nie wiemy o tym, że taki pik będzie i nawet klient o tym nie wie. Po prostu ktoś wypalił z jakimś pomysłem marketingowym po stronie klienta. Każdy myślał, influencer coś zrobił, nie? A każdy myślał, że nic z tego nie będzie. No i było. Także to takie są ciekawe doświadczenia, że wtedy nikt nie wie, co się dzieje i nagle szukamy, skąd ten ruch, czy to nie jest atak jakiś... No właśnie. Czy to rzeczywiście klienci kupują, patrzymy, kupują. Lecą zamówienia, tak? A teraz pewnie w dobie remote first i takiego hype'u na e-commerce, pewnie tych różnych pików, hype'ów, skoków jest coraz więcej. A czy to oznacza, że musicie w jakiś sposób zapewnić klientowi obsługę 24 godziny na dobę, w razie czego, jeżeli jest jakiś problem? Jak to wygląda? Wiele naszych klientów korzysta z takiej usługi SLA, gdzie zapewniamy dozór całej infrastruktury hostingowej, jak i też opiekę SLA dotyczącą samej aplikacji i wtedy mamy jednostkę, która się nazywa takim emergency, grupa uderzeniowa. Grupa SWOT, Divante. Dokładnie, SWOT, Divante. Pełnią chłopaki dyżury, jest telefon dyżurowy, zawsze nasi klienci mogą zadzwonić o każdej porze dnia i nocy. I działa. Wow, ciekawe, super. Dzięki. Ja zaglądam w takim razie do kolejnych pytań, bo tak już nam minęło, moi drodzy, ponad 50 minut. Także naprawdę, tak jak zapowiadałem, nasze live'y miałem bardzo sprawnie i bardzo szybko. Marcin zadał pytanie. Cześć chłopaki, zakładając, że przyjmujecie do pracy juniora, jak wygląda wdrożenie takiej osoby w jej obowiązki? Od razu rzucacie ją na głęboką wodę?
Nie. U nas w ogóle taki proces onboardingu raczej jest taki usystematyzowany. Taka osoba na samym początku ma przypisywanego team managera. Jest to osoba techniczna, która pod swoje skrzydła bierze taką osobę, jest jej opiekunem technicznym. Razem z nią jest splanowana ścieżka rozwoju, ścieżka takiej edukacji i to, w jakie początkowe zadania ona będzie na początku angażowana, tak żeby po kolei mogła poznać na przykład platformę e-commerce'ową. Jeżeli jest to na przykład junior, który nigdy nie pracował z platformą e-commerce'ową, no to oczywiście ten start będzie znacznie taki powolniejszy, żeby w ogóle się najpierw nauczyć, czym jest e-commerce, jak on działa, jak on funkcjonuje, a potem wchodzić powoli w zadania programistyczne. Okej, właśnie. A jaki czas mniej więcej, jak tak obserwujecie z waszej perspektywy, jest potrzebny do tego, żeby na przykład frontendowiec był samodzielny w 100%? Taki junior. Jak To uważasz? zależy oczywiście od osoby. Myślę, że od miesiąca do pół roku albo nawet coś równie to bywa, więc staramy się takie osoby po prostu wprowadzać do projektów jak najszybciej, ale nie dając im zbyt trudnych zadań, tak żeby mogli po prostu stopniowo zdobywać to doświadczenie też bez aż takiej dużej presji. Okej. Czyli ci najsprytniejsi, najszybsi, nawet już do miesiąca już są w stanie być samodzielni. Myślę, że też pandemia trochę skomplikowała sprawę, bo jednak łatwiej było, kiedy byliśmy na miejscu i mogliśmy zawsze spojrzeć komuś w komputer, pomóc i tak dalej, a teraz jest to nieco utrudnione, ale nadal sobie z tym dajemy. Tak, dlatego tutaj w imieniu chłopaków zapraszamy wszystkich ludzi z Divante do odwiedzania Dmowskiego 17 i centrum Wrocławia. 5 minut stąd macie do rynku w ogóle, jest fantastyczna lokalizacja, muszę przyznać. My w Trójmieście mamy akurat tak, bo jesteśmy z Trójmiasta, że nie mamy jednego zdefiniowanego centrum, jesteśmy rozciągnięci wzdłuż wybrzeża, ale i dlatego cierpimy na to, że nie ma takiego jednego rynku i myślę, że naprawdę byśmy chcieli być gdzieś tak w centrum, jak wy tutaj jesteście. Ale przejdę do kolejnych pytań i zachęcam do zadawania przez wszystkich, którzy nas słuchają. A my teraz przejdziemy do pytania od Kamila. Cytuję, czy frameworki, to jest React czy Vue, są dobrym rozwiązaniem dla projektów klasy Enterprise, czy to jest przeważnie łączenie PHP plus React lub PHP plus Vue? Kto na to odpowie? To zależy, natomiast my wykorzystujemy oba frameworki. Tutaj dzisiaj, naprawdę. Ale to, co jest dobrą informacją, wykorzystujemy oba frameworki. Takie przykładowe wdrożenie oparte o rozwiązanie Commerce Toolsa. Po stronie takiej front office'owej, czyli to, co jest frontem do klienta, mamy aplikację Vue Storefronta wdrożoną na Vue.jsie. Oczywiście tam mamy Vue.js, Next.js i tak dalej. Natomiast panel administracyjny, który jest dla pracowników do obsługi e-commerce'ów w Commerce Toolsie, jest budowany za pomocą Reacta. Więc tak naprawdę mamy takie combo wszystkich umiejętności. Okej, czyli rzeczywiście trzeba się mocno tutaj. A na backendzie, jeżeli chodzi o Commerce Toolsa, mamy Node.jsa z TypeScriptem. Okej, czyli całe spektrum technologii w zasadzie. Dokładnie. Z naciskiem na te coraz nowsze. A pytanko od Daniela mam, który już z pewnością długo czeka na swoją odpowiedź, bo zadał je jako jeden z pierwszych osób odnośnie właśnie pracy zdalnej w waszej firmie. Jak odbyło się to w kwestii, czy było to płynne, czy napotkaliście jakieś trudności z tym związane, bo ja nie ukrywam, że my w Just Join IT musieliśmy mieć chwilę czasu, jakieś z 2-3 tygodnie, żeby się dostosować do tej pracy zdalnej. Jak to było u was? Czy chwila na pewno minęła, ale też dużo osób pracowało już wcześniej zdalnie. My zatrudniamy ludzi z całej Polski, więc była dosyć spora grupa osób, która pracowała na co dzień zdalnie, więc to nie był problem. Wiadomo, takie osoby, które odwiedzały biuro codziennie, jak na przykład ja, miało pewien problem, żeby złapać tą wydajność w domu, ale jeżeli chodzi o sam proces, to on był dosyć gładki. Też firma zapewniła nam dodatkowy sprzęt typu biurka, czy krzesła, czy monitory. Pełny support, pełne zrozumienie tej sytuacji. Wow, fajnie, super. A ja wrócę do jeszcze poprzedniego wątku, bo myślę, że to jest też istotne, z racji tego, że wiele osób, które nas słucha, prawdopodobnie też coraz lepiej złączy te wszystkie kropki. Powiedzcie w takim razie, kogo wy obecnie potrzebujecie, bo wymieniliście wiele różnych technologii, wiele różnych frameworków. Jak wygląda obecnie kwestia związana z rekrutacjami do Divante? Ja myślę, że chyba wszystkie rekrutacje są aktualnie otwarte.
Możesz właśnie tak trochę okej. wymienić? To tak po kolei idąc, jeżeli chodzi o tą część frontową, na pewno są to frontend deweloperzy, są to frontend inżynierzy w technologii Vue.js, React.js, są to backend deweloperzy skupieni na języku PHP, JavaScript. Również mamy otwartą rekrutację na stanowisko DevOpsa z takim zacięciem cloudowym, czy ze znajomością rozwiązań cloudowych, AWS, G-Cloud, Azure, jednej z tych. Także myślę, że pełne spektrum. Rzeczywiście, z tego co mówisz, Może Marku jeszcze Myślę, że mamy jakieś 20 pozycji otwartych, więc to jest 20 Tak, pozycji. łącznie z tym jeszcze oczywiście na stanowiska analityka biznesowego, architektów Okej. e-commerce'owych, także jest tego dużo. Okej. Ja sobie też tutaj przy okazji to sprawdzę rzeczywiście. E-commerce PM, frontend developer, QA specialist, PHP dev, Magento developer, senior Vue.js developer, Magento frontend dev, senior DevOps, project lead. Wow, fajnie. Wszystkie oferty z widłami, także pełna transparentność. I pojawiło się kolejne pytanie. Wielkie dzięki. Czy według Was warto budować firmowy Style Guide Tech Stack dla frontend deweloperów? Około 60 programistów w firmie. Do jakiego stopnia powinna być zrobiona taka dokumentacja? Jak to u Was wygląda? Marku, jak to uważasz? Czy macie coś takiego? To wszystko dosyć mocno ewoluuje. Wydaje mi się, że te technologie się zmieniają i też musimy się do tego dostosować. Często coś, co ustalimy dzisiaj, za pół roku już jest nieaktualne. Więc Musiał być jedna osoba, tylko taki scenotopista, Iwanczyński, który by cały czas. Więc raczej płyniemy z trendami. Oczywiście staramy się wyciągać wnioski z tego, co już zrobiliśmy do tej pory, z projektów, które realizowaliśmy, ale nie mamy jakichś sztywnych zasad, jeżeli chodzi o budowanie projektów. Raczej staramy się dostosować rozwiązanie pod konkretnego klienta, projekt i tak, więc jakby co nowy projekt, to nowa przygoda. Okej. Czyli rzeczywiście bardzo wszechstronny stack technologiczny, kilkanaście otwartych pozycji, wszystkie też oczywiście na Just Join IT, a ja przejdę do wątku związanego z plemionami, które tutaj macie, tak to się nazywa. Pamiętam kilka lat temu artykuł na ten temat. Możecie coś więcej powiedzieć, bo to jest pewne podejście wasze do budowania jakby teamów, które pracują nad projektami. Dobrze to rozumiem, bo myślę, że to z perspektywy osób, które nas słuchają, może być interesujące, bo rzadko która firma też ma takie osobliwe podejście do tego. Ja myślę, że to mocno związane jest z tym z wzrostem. Opowiadaj. Ja nie jestem wodzem. Nie jesteś wodzem plemienia? Nie jestem wodzem plemienia. U nas też troszeczkę te podejście właśnie plemion zaczerpnięte z Shopify'a, jak się nie mylę. Ono też ewoluowało i raczej bym powiedział, że to już jest nasza wersja, nasza wizja tego, jak to powinno wyglądać. Natomiast przy pewnym rozmiarze już Divante, jak tak szybko rośliśmy, to musieliśmy troszeczkę się przeorganizować i faktycznie weszliśmy w ten model plemion i Marek wylądował tak naprawdę w innym plemieniu niż ja, ponieważ moje plemię było skupione właśnie na rozwiązaniach. Wszystkie plemienia są przyjazne tutaj względem siebie. I plemiona ze sobą współpracują. Natomiast plemiona są skupione wokół konkretnych technologii. Moje jest skupione wokół rozwiązań e-commerce'owych. Marka to... Moje tak bardziej wokół rozwiązań frontendowych. My nie skupiamy się tak bardzo na backendzie, dostarczamy po prostu jedną część, czyli frontend. I jak duże są plemiona? Jak to wygląda? Nie wiem, ile Marek jest u Ciebie, natomiast około 60 osób. 60. 50-60. U nas jest podobnie, natomiast w pewnym momencie też warto się zastanowić, czy nie podzielić tego plemiona na kolejne dwa, ale z tym trzeba uważać, jeżeli te dwa plemiona zajmują się tym samym, żeby też dwa razy nie wynajdywać na przykład koło od nowa w dwóch plemionach. Rzeczywiście. Ale można zawsze zrobić tak zwane, to chyba gildie się nazywa zgodnie z nomenklaturą, które są zrzeszone wokół tych samych technologii, spotykają się razem, mogą o tym rozmawiać, wymieniać się wiedzą i rozwijać się na przykład nie wiem, w języku PHP, czy tam w jakiejś platformie e-commerce'owej. No właśnie, bo słyszałem głównie
z Divante o tej koncepcji. Przede wszystkim wiem, że tak naprawdę plemiona to były pewne praktyki, które gdzieś tam wcześniej były też i występowane w Was. Czy teraz podchodzicie do tego chyba już też trochę inaczej? Mhm. Moglibyście coś więcej właśnie o tym opowiedzieć? Marek, może... Tak, Marek jest widzę. Lepiej masz te wszystkie struktury tutaj w głowie myślę, poukładane. że to po prostu Jest zamknięty w po prostu jestem. ewoluuje, jak wszystko Bartek jest Divante. jeszcze na etapie plemion. Tak, już teraz chyba nawet nie nazywam tego plemionami, tylko praktykami. Praktykami właśnie Tak, chyba, tak? dokładnie, więc A to, zasada jakby, to jest działania też jest jakby podobna. praktyka zrzesza jakiś zespół, zrzesza grono osób? To jest tak naprawdę taka ewolucja plemion. Plemiona. Bardziej może nawet chodziło o to, że... Plemiona 2.0. Tak, że nie każdy, kto słyszał o plemionach, był w stanie sobie to jakoś ułożyć, co to są te plemiona i tak dalej. I praktyka jest po prostu taką nazwą bardziej globalną, bym powiedział, która Okej, czyli klientom i kontraktorom naszym po prostu Czyli jest grupa osób, która jakby wykorzystuje daną praktykę. Można Ale powiedzieć. to może dam Ci przykład, bo faktycznie nas w plemieniu zajmującym się częścią e-commerce'ową już było za dużo. Właśnie musieliśmy się podzielić i powstały 2 plemiona, które zajmowały się wdrożeniami platform e-commerce'owych. I właśnie takie problemy, jak wspomniałem, wymiany wiedzy pomiędzy plemionami się pojawiają. Dlatego też powstała wspólna praktyka, która się nazywa właśnie e-commerce practice, w ramach której zajmujemy się rozwiązaniami e-commerce'owymi i dookoła e-commerce'owymi, czyli na przykład również marketplace. Okej. Zastanawiam się jeszcze nad waszą marką i nad Divante, tak z perspektywy czasu, bo jesteście osobami, które tutaj rzeczywiście w zasadzie stawiały pierwsze kroki i podejrzewam, że dołączaliście, jak było osób 20-30, ale można by powiedzieć, że jakby licząc osoby, które przed wami były, to pewnie jeszcze mniej tych osób zostało, w tym sensie, że pewnie jesteście kilku jakby osobom, no nie wiem, 15, 16, tak jak teraz, które obecnie są w firmie, jakbyśmy mogli w ten sposób na to spojrzeć. I zastanawiam się, jaka przed wami jest przyszłość, jaka przyszłość jest przed takimi brandami, które skupiają się w globalnych rozwiązaniach e-commerce. Jakbyśmy mogli sobie tutaj trochę powróżyć też z fusów pod koniec tej naszej transmisji. Jak wy to wyobrażacie sobie? Widzę, że Bartku, ty się tak rozmarzałeś, spojrzałeś tutaj w gwiazdy. Ja tak się zastanawiam, bo tak naprawdę nie wiem, dokąd dojedziemy. Natomiast naszym celem ciągle jest dostarczyć dla naszych klientów najlepsze rozwiązania e-commerce'owe, takiej klasy światowej, na światowym poziomie. Jak my to mówimy u nas wewnątrz odnośnie Divante? Top of mind? Top of mind e-commerce software house. Tak. Myślę, że Okej. to jest nasz cel i wszyscy Top jakby of w tym mind. kierunku. Top of Mind e-commerce software house. Bardzo ciekawe. A Marku, jakbyś mógł rozwinąć to hasło, jakby czym dla was jest ten top of mind, bo pewnie każdy by sobie to trochę był w stanie inaczej wyjaśnić. Znaczy, wydaje mi się, że chodzi o to, żeby klienci nasi, potencjalni klienci, kiedy myślą o software house, o e-commerce software house, to Divante powinno im przychodzić jako pierwsza firma tak naprawdę na myśl. Też myślę, że naszym celem jest ekspansja poza Polskę i w pewnym momencie w końcu Większa będzie dla nas prezencja za mało, tak? Też na pewno dużym wyzwaniem jest współpraca z firmami, które są w innych strefach czasowych, tak? To nie jest aż takie proste, więc na pewno naturalnym krokiem byłoby przejście na inne kontynenty i otwieranie. Okej, dobrze. To ja do tej drugiej strony, czyli z tej strony od deweloperów, żeby właśnie, jeżeli ktoś myśli o tym, żeby pracować w e-commerce, żeby zawsze myślał o Divante. Okej, żeby zawsze na samym początku pamiętał o was. To jest super to, co powiedzieliście, a ja teraz jakby odłożę na bok samą Divante i skupię się na was. Mianowicie jesteście na pozycji engineering dyrektorów. Jak dalej może się kształtować wasza kariera? Trudne pytanie. Trudne pytanie, co? Ale myślę, że pewnie sami sobie jakby zadajecie, natomiast zastanawiam się, jakie są wasze główne wyzwania, które przed wami stoją? Z mojej strony ciągłe wyzwanie to jest poznawanie całego ekosystemu e-commerce'owego, tak żeby wszystkie
najnowsze, najciekawsze rozwiązania, wyłapać w odpowiednim momencie, przetestować daną technologię, sprawdzić, czy my jako Divante chcemy ją rekomendować do naszych klientów i z sukcesem ją zonboardować u nas, przeszkolić ludzi i wdrażać. Okej, czyli Bo też oczywiście można sobie zobaczyć na Gartnera kwadrat technologii, które są aktualnie uznawane za takie najbardziej rozpoznawalne w różnych kategoriach, ale też jest wiele ciekawych rozwiązań, które są niszowe, w które warto się zagłębić i je w odpowiednim momencie wyłapać, gdzie one są jeszcze przed falą wzrostu albo już są na fali wzrostu, ale bardzo początkowej. I możemy dzięki temu również z nimi rosnąć, rozwijać się. Czyli bardzo mocno wy na waszych pozycjach musicie być na bieżąco tak naprawdę z tym, jakie są trendy, musicie Dokładnie. mieć te czułki bardzo mocno wyczulone na to, co się dzieje. Obserwujecie też pewnie konkurencję i to raczej na rynku globalnym. I to jest wasza rola, żeby w sensie dzięki temu, co się dzieje na świecie, wy macie jeszcze większy impact w organizację i decydujecie już z tej strategicznej pozycji, tak? Okej, inwestujemy w naukę w frameworku X albo inwestujemy w technologię Y, wchodzimy, testujemy to głębiej. Okej, no to rzeczywiście to są spore wyzwania. Szczególnie też przy tej skali, że już mamy 250 specjalistów, no to Ryzyko błędu też jest większe, tak. prawda? No i też jest wymagany czas, żeby na przykład przeszkolić konkretnych specjalistów do nowej technologii. I Więc, to robicie wtedy? Właśnie teraz... A opowiedz właśnie jakąś taką... No to tutaj Commerce Tools, o którym wspominam, no, Shopware również, chociaż Shopware już troszeczkę wcześniej do nas wszedł, razem z ViewStorefrontem. Natomiast teraz na Commerce Toolsie realizujemy pierwsze wdrożenia i tak naprawdę switchujemy technologicznie naszych specjalistów do pracy z tą technologią. Oczywiście robimy to przez warsztaty, szkolenia zapewnione przez dostawcę, czyli Commerce Toolsa. Aha, czyli jakby wy organizujecie te szkolenia, tak? Tak. Organizujemy je i tak jak wspominałem, właśnie team managerzy razem ze swoimi ludźmi ustalają ścieżkę rozwoju. W tą ścieżkę rozwoju jest już wpisana na przykład kolejna technologia, na którą chcą przeskoczyć. Czyli na przykład ktoś mówi, OK, ja już w Magento zrobiłem 3 projekty, chciałbym spróbować w nowej technologii coś innego, tak? Więc już sobie planują powoli przejście na kolejną technologię, obierają ścieżkę taką edukacyjną. Okej, czyli jakby bardzo, bardzo mocno macie duży wpływ na to, w jaki sposób strategicznie rozwija się ten brand. Bardzo, bardzo ciekawe, bo wydaje mi się, że też wiele osób, które są na pozycjach już właśnie seniorskich, często, przynajmniej jak my obserwujemy, jakie głosy słyszymy z rynku, często te osoby cierpią na to, że rzeczywiście trudno jest im zaplanować tą swoją karierę dalej. Tak. Dlatego my się bardzo w ogóle cieszymy tu w Divante, że nie jesteśmy Magento Software House'em, tylko e-commerce Software House'em i jesteśmy w stanie dać naszym specjalistom możliwość wyboru, możliwość przejścia na inne technologie, tak żeby oni ciągle czuli rozwój i satysfakcję z tego, co robią. Okej, czyli w zasadzie rozwój osób, które programują, w dużej mierze też zależy od was. Jest to całkiem odpowiedzialna rola. My staramy się wspierać tutaj różnymi narzędziami, wspierać tych ludzi, którzy chcą się rozwijać za pomocą różnych takich właśnie narzędzi. Okej, czy w tym momencie, bo dużo tutaj właśnie powiedzieliście o tej części, która jakby mocno pozycjonuje was w roli ekspertów na rynku, jeżeli chodzi właśnie o najnowsze rozwiązania e-commerce, o to, abyście byli na bieżąco, o to, abyście wprowadzali tak naprawdę największe standardy, najlepsze standardy, które są obecnie na rynku. Domyślam się, że to może być czasami stresujące, bo jest to bardzo odpowiedzialne. A jak wygląda ta miękka strona, w sensie relacyjna? Czy jakby wy z waszej strony staracie się być też blisko wszystkich programistów, czy raczej jak to postrzegacie? Jestem ciekaw, Marku, twojego punktu widzenia. Ja tutaj przez ten okres, który jestem w Divante, różne role pełniłem i też na pewnym etapie spotkania feedbackowe, spotkania z devami, statusy, to była taka moja codzienność. I mimo tego, że już minęło wiele lat i tak naprawdę mam dużo innych obowiązków, to nadal staram się regularnie rozmawiać po prostu z tymi ludźmi, żeby poznać ich perspektywę, tak? Jak oni oceniają Divante, jak oceniają zmiany, które tutaj zachodzą, jak widzą też sytuację rynkową i
to, co się dzieje, bo to jest bardzo cenny insight, żeby zobaczyć, jak to działa tak naprawdę na tym dole. Okej, czyli jakby staracie się też no przede wszystkim pamiętać o zachowaniu tej ludzkiej twarzy i właśnie rozmawiać z każdym, co oczywiście pewnie teraz w dobie pandemii nie jest proste, bo najzwyczajniej pewnie spotkalibyście się tutaj z kimś, złapali, zadali mu 2-3 pytania gdzieś tam przy kawce czy przy wodzie i od razu by to pewnie płynniej poszło. Zdecydowanie. Teraz te zadania pewnie są jeszcze trudniejsze, dla Was szczególnie, żeby to wszystko zorganizować. Jest zdecydowanie ciężej, ale dlatego też tutaj dział HR mocno pracuje nad tym onboardingiem u nas, nad całym procesem, to żeby ludzie, którzy do nas przyjdą, mieli spotkanie, gdzie mają intro o wartościach firmy, o naszym kierunku, w którym idziemy, mają możliwość spotkania się z prezesem, porozmawiania chwilę na pierwszym spotkaniu. Potem mają właśnie wspomnianego team managera, gdzie też już mogą tak one na one ze sobą po prostu porozmawiać i się wdrażać przez ten powiedzmy 3-miesięczny okres na spokojnie. No, my tutaj z Markiem, Marek może, tak jak mówię, może masz więcej okazji, żeby ze specjalistami porozmawiać. Ja też się staram to robić, ale troszeczkę więcej uczestniczę w procesach takich wsparcia sprzedaży, więc mam mniej okazji, ale na przykład przy planowaniu prac w projektach bardzo często już rozmawiamy bezpośrednio z naszymi ludźmi o tym, kto w jakim projekcie chciałby wziąć udział, bo właśnie widzi tam na przykład swój rozwój, a kto na przykład jest w takim miejscu swojego życia, że potrzebuje projektu, który potrzebuje trochę chillu i takiej pracy standardowej. Wow, okej, czyli jakby okazuje się, że naprawdę na maksa jesteście blisko tych ludzi i to pewnie też robi tą różnicę pod tym kątem, że ktoś chce tu zostać dłużej, widzi po prostu, że osoby z większym doświadczeniem chcą rzeczywiście poświęcić mu swój czas i chcą sprawić, żeby on gdzieś tam wszedł wyżej. Myślę, że to nie jest jakby proste i to nie jest też oczywiste, no bo z racji parcia do przodu bardzo często zapominamy o tym, żeby gdzieś skupić się na innych, a wy macie też jeszcze kontakt z klientami, czy raczej skupiacie się właśnie na podnoszeniu jakości tutaj organizacji wewnątrz i właśnie na kontakcie raczej z ludźmi tutaj? Czy klienci również jeszcze są? Ja tak właśnie jak wspomniałem, ja bardzo dużo uczestniczę w wsparciu takim technicznym sprzedaży. Aha, ale to też się wiąże właśnie też z kontaktem bezpośrednim. Tak, więc ja mam bezpośredni kontakt z klientami i też poprzednia moja rola była związana z byciem architektem rozwiązań e-commerce'owych, gdzie też ten kontakt z klientem cały czas miałem. Dla mnie osobiście jest to akurat super, ja bardzo lubię pracować z klientami, więc dlatego też troszeczkę tego mniej czasu mam dla specjalistów u nas w praktyce, ale staramy się zachować taki zdrowy rozsądek. Okej. A ty, Marku, też? Czy u mnie też kontakt z klientami jak najbardziej jest, może nie w takim stopniu jak u Bartka. Ja akurat nie jestem fanem tego procesu sprzedażowego i tutaj się akurat za bardzo nie odnajduję, ale już w tej fazie, w której klient z nami współpracuje, tak, i po prostu utrzymujemy relacje, zbieramy feedback też na temat zespołu, projektu, jak to idzie, jak klient nas ocenia, więc reagujemy po prostu na jego potrzeby. Okej, bardzo ciekawe. Przejdę do kolejnych pytań i tutaj już pewnie ostatnie 2 sobie zadamy. I teraz tak, jest pytanie na Facebooku od Kamila. Czy jeżeli chodzi o platformówki to Magento, czy to po prostu rozwiązanie dla większych, a Shopify PrestaShop to małe i średnie e-commerce? Wiem, że już o tym napomknęliśmy, ale może warto jeszcze raz to nawiązać do tego. Czy Shopify Presta to z Waszej perspektywy tylko małe i średnie e-commerce, a Magento dla większych? Trudno powiedzieć, to wszystko zależy od potrzeb klienta. Jest też rozwiązanie Shopify Plus, które wielu klientów, nawet bardzo dużych, sięga po to rozwiązanie i z powodzeniem sobie radzą. Wszystko zależy naprawdę od zakresu projektu. Czyli rzeczywiście wszystko rozbija się o te detale, rozumiem. Natomiast jakbym miał tak zaszufladkować, to myślę, że klientów większych bym gdzieś tutaj zaszufladkował przy Magento, mniejszych przy Shopware'ze. Ale to tylko dlatego, że na przykład Shopware pod kątem funkcjonalnym ma znacznie mniej rozwiązań, jest łatwiejszy, szybszy we wdrożeniu. Ten próg wejścia też jest mniejszy dla nas. Dobrze, wielkie dzięki. Ostatnie tutaj pytanie padło o inne produkty niż Vue Storefront z Waszej strony i czy jeszcze macie jakieś inne? Jakbyście mogli tutaj dosłownie chwilę na to poświęcić.
No to jeden z produktów Open Loyalty, czyli program lojalnościowy, kolejny projekt open source'owy, Okej. który też jest dostępny w odmianie cloudowej, w takim modelu SaaS-owym. Też już wiele lat rozwijany produkt w Divante. Jeden z ciekawych ostatnich produktów, który powstał, MidSales. Midsales, tak, dokładnie. Dobrze mówię, nie pomyliłem Tak, to nazwy. taki nasz wewnętrzny startup mały, który powstał przy okazji pandemii tak naprawdę. Dokładnie. I jego celem było to, żeby przybliżyć nieco bardziej klientów do sprzedawców. Nie znam dokładnie akurat tego rozwiązania, mówię to Bartek. Tak, to jest taka forma wideo czatu, Tak, gdzie, okej. gdzie tak naprawdę sprzedawca może się połączyć z klientem, pokazać mu produkt, wsadzić mu produkt nawet do koszyka. Aha, no to po jest, konsumencie. jakby, to jest w sumie ciekawe rozwiązanie, szczególnie w bieżących czasach. Podejrzewam, że ono Dokładnie. teraz powstało ze względu na obecne potrzeby rynku pewnie. Powstało chwilę przed, tak Aha. naprawdę, ale właśnie szybki rozkwit Czyli dobry w tej timing. sytuacji. Tak. Dobrze, to ja będę miał tutaj ostatnie jeszcze pytanie od naszej publiczności, a później będę miał na końcu jeszcze jedno ode mnie. Bartku, jakbyś mógł jeszcze tutaj opowiedzieć może trochę o tych technologiach e-commerce'owych dla deweloperów, ale bardziej przy backendzie, tak? Bo to jest jakby, mówiłeś o PHP, ale czy tam jest jeszcze coś? Symfony może? Jeżeli chodzi o frameworki, my głównie pracujemy, jeżeli chodzi o PHP, pracujemy z Symfony bądź Lumenem. Jeżeli chodzi na przykład o mikrousługi, to też Lumen u nas się pojawia. Natomiast przy wdrożeniach takich jak Shopware bądź Magento, no to tam już jest miks w zależności od platformy. No Magento jest troszeczkę Zenda i troszeczkę Symfony. W Shopware'ze więcej Symfony. Więc to bardzo, bardzo zależy. Dlatego dla nas ważny jest właśnie dobry specjalista, dobry inżynier, zamiast z znajomością konkretnie jakiegoś jednego frameworka. Jeżeli ktoś zna, super, jest to na pewno przewaga, ale jeżeli ktoś nie zna, a jest dobrym inżynierem po prostu, to też super. Okej, czyli jakby można by też powiedzieć, że wasza historia waszej dwójki pokazuje, że tak naprawdę z perspektywy czasu nie chodzi o to, z jakim jakby skillsetem tutaj przychodzicie do tej organizacji, ale to w jaki sposób też się w niej rozwijacie, bo podejrzewam, że 7 lat temu jak zaczynaliście, to pewnie nie obstawialibyście, że akurat jakby taką rolę będziecie pełnić, prawda? Trudno jest takie rzeczy przewidzieć na drodze rozwoju w sumie swojego, ale to chyba też jest w sumie duży plus, że tak akurat takie możliwości tutaj macie. Jak na to patrzycie? No, ja z całą pewnością jeszcze 4 lata temu bym nie pomyślał, że będziemy e-commerce programowali w JavaScriptie, a 7 lat temu to już w ogóle, jakby ktoś mi powiedział, że ja będę robił backend w JavaScriptie do e-commerce. Byś go wyśmiał, rozumiem. Także, a dzisiaj tak wygląda rzeczywistość, że rzeczywiście e-commerce robimy w JavaScriptie, w serverlessie, z wykorzystaniem clouda, także jest pełen fan. Okej, a jak ty patrzysz na ten okres tych 7 lat? Czy na pewno plusem to, co też Bartek się na pewno zgodzisz, w Divante jest to, że naprawdę jest tutaj mnóstwo osób, które przeszło przez naprawdę długą ścieżkę od naprawdę ról takich technicznych, Różnych. typu, tak, frontend developer, backend developer, przez właśnie pozycje team liderskie do takich stanowisk bardziej menedżerskich. No i to jest taka siła, że my właśnie inwestujemy w naszych ludzi i dajemy im możliwość, żeby rośli razem z firmą. I to też niekoniecznie, jeżeli ktoś jest frontend deweloperem, to już ma ścieżkę zamkniętą, musi być frontend deweloper. Równie dobrze może przeskoczyć na backend, a równie dobrze może zostać full stackiem i działać na 2 technologiach. Okej, Wszystko wow. zależy. Myślę, że to jest ciekawe, o czym tutaj wspominacie, szczególnie w kontekście tego, że oczywiście teraz z jednej strony mówi się o tym, że warto jest się specjalizować, ale z drugiej strony nie zamykacie tutaj się na to, aby każdy poprowadził tą swoją ścieżkę kariery w taki sposób, w jaki mu w danym momencie też najbardziej będzie podpowiadać serce i wy jesteście, myślę, super przykładami na to, tak? Z jednej strony człowiek pasjonat programowania, który wszedł przed backend do Divante, z drugiej strony człowiek, który wszedł do IT też z innej strony i bardziej od frontu, a teraz razem też jesteście na super pozycjach i macie mega odpowiedzialną robotę, która paradoksalnie nie polega tylko właśnie na śledzeniu tych trendów i na wyznaczaniu ich i na delegowaniu pewnych rzeczy pod kątem tego, co ma być wdrożone, jakie standardy ma być w organizacji, ale tutaj dużo jest też tej takiej pracy z ludźmi
z tym kontaktem bezpośrednim, więc to jest dla mnie bardzo duże zaskoczenie i fajnie, że myślę też o to, fajnie, że też tutaj do tego doszliśmy. Jeszcze, jeżeli mogę Ci przerwać odnośnie tej Pewnie. specjalizacji, ona oczywiście jest okej, żeby się specjalizować w jednej czy to w drugiej platformie, ale na przykładzie Magento, który kiedyś był monopolistą, dzisiaj już nie jest, tych rozwiązań jest więcej. Z punktu widzenia zarówno organizacji, jak i poszczególnej osoby, warto jest też sobie to zdywersyfikować. I my też ludziom właśnie chcemy pozwolić, żeby mogli sobie stawiać tą tak zwaną drugą nogę w innej technologii i sobie też to troszeczkę dywersyfikować, bo co jeśli na przykład, nie wiem, kiedyś Magento już nie będzie numerem 1, tak, na rynku. Okej, rzeczywiście. Bardzo mądrze mówisz i jakby ja tak na to patrzę, jak was słucham. 12 ponad lat Divante jest na rynku, wy jesteście 7 lat w tej firmie i naprawdę ciekawa historia, szczególnie pod kątem tego, jak mocno e-commerce teraz wpływa na wiele aspektów naszego życia, jak jeszcze większy impact pewnie będzie miał, jak łatwa dostępność jest do rozwiązań e-commerce'owych. To też myślę to też świadczy o tym, że rzeczywiście jest w tym przyszłość. Z tego co słyszę po was, z tego co widzę po rynku i też ta praca zdalna jeszcze mocniej nam to wszystko przyspieszyła, więc ja myślę, że to jest też dobry moment na to, żeby zamknąć naszą dyskusję, bo bardzo dużo rzeczy powiedzieliście, pokazaliście na jakim stacku pracujecie, pokazaliśmy jakich ludzi potrzeba do Divante i też jakie jest podejście do człowieka w tej firmie. Na tym nam przede wszystkim zależy w naszym cyklu Just Go Inside, gdzie pokazujemy brandy od ludzkiej strony. Ja ze swojej skromnej strony starałem się w różny sposób was, panowie, tutaj podejść, aby przede wszystkim właśnie wyciągnąć to, co myślę każdego interesuje najbardziej, czyli jak wygląda firma, ale pokazując ją od takiej ludzkiej strony i pokazując ludzką twarz tej firmy. Ja wam za waszą ludzką twarz i za to ludzkie podejście, które tutaj zaprezentowaliście na maksa, dziękuję. Dziękuję ci, Bartku, dziękuję tobie również, Marku, za te nasze ponad godzinę 15 minut. Dziękuję wam również, drodzy widzowie na YouTubie, na Facebooku, że byliście tutaj z nami, bo było nas średnio ponad 100 osób, także myślę, że naprawdę super live i super aktywność też z waszej strony. Wielkie dzięki za udostępnienie też tej przestrzeni, bo myślę, że fajnie tutaj jest. Zapraszamy oczywiście wszystkich do Divante w samym sercu Wrocławia, a my już kończymy. Serdecznie wszystkim bardzo dziękuję. Dziękuję wam, panowie, w Dzięki takim Piotrze razie. również za zaproszenie, dzięki wszystkim za oglądanie i do zobaczenia. Do zobaczyska, trzymajcie się w Cześć. kolejnej odsłonie, trzymajcie się, cześć! Cześć wszystkim.